Dzisiaj zakład krawiecki to taki nieszczególnie dochodowy biznes. Ale kiedyś, było trochę lepiej. Krawcy mieli swoje własne kamienice. Byli jednym z tych zawodów, w którym raczej się ludziom powodziło. Oczywiście o ile przestrzegali prawo i nie narobili sobie wrogów. To dzisiaj wam trochę o tym opowiem. Nazywam się Katarzyna Andres. Poza tym, że szyję, interesuję się też krawiectwem i tym, jak ono wyglądało i jak wyglądała nauka tego zawodu wieki temu. Jak to wszystko się zmieniało, jak przebiegało i tak dalej. Dzisiaj opowiem wam o tym trochę, jak wyglądało to wszystko w XVII i w XVIII wieku. W międzyczasie wpadłam na to, żeby sobie rozjaśnić trochę lampę. Więc lecimy z tematem. Jeszcze mojego dziadka siostra, czyli to nie było tak dawno temu, bo to było jakoś w okolicach II wojny światowej. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy to było przed, czy to było po, ale raczej przed II wojną światową. Ona szła terminować i to w sumie nawet też do krawcowych, czyli uczyć się danego zawodu od mistrzów w tym zawodzie. I takie terminowanie i taka nauka zawodu krawieckiego to występowało już bardzo, bardzo dawno. Chłopcy, którzy szli uczyć się tego zawodu do mistrzów krawieckich, ponieważ, to też w ostatnim odcinku mówiłam, głównie mężczyźni byli krawcami. Chłopcy, którzy szli się uczyć, oni mieli około 10 do 14 lat i jeśli szło im dobrze, to ta nauka trwała 3 lata. Jeśli szło im wybitnie dobrze, to nauka mogła zostać skrócona o rok, a gdyby tak okazało się, że rodzice nie mieli pieniędzy na to, żeby tą naukę opłacić, to nauka była wydłużana o rok. I to są warunki aktualne dla krawieckich cechów warszawskich, czyli w sumie można powiedzieć bardziej ogólnie, że warunki takie same bądź podobne będą aktualne dla środkowej Europy. Oczywiście, jak ten chłopiec szedł się uczyć u tego mistrza, to nie było tak, że to była pełna samowolka, można było robić, co się komuś chciało. Generalnie i ucznia, i mistrza obowiązywały pewne zasady i do tych zasad należało na przykład to, że ten chłopiec po pierwsze mieszkał z tym mistrzem, chyba że jego rodzice pochodzili z tego samego miasta, no to pod pewnymi warunkami on mógł mieszkać nadal z tymi rodzicami. Obowiązywał go ten sam rygor, który obowiązywałby go u mistrza. No a po drugie, to ten mistrz też był zobowiązany do tego, żeby mu udzielić odpowiedniej nauki, a chłopiec był zobowiązany do tego, żeby te nauki pobierać i żeby być pilnym, żeby nie obijać się, tak mówiąc popularnie. Cała ta nauka była obwarowana pewnymi zasadami. Przede wszystkim, wiadomo, szacunek dla obu stron i tak dalej. No, na ile to było faktycznie stosowane, to trochę ciężko powiedzieć. W 1505 roku zostało utworzone Bractwo Czeladników i Uczniów. Jedną z funkcji, które to bractwo miało spełniać, było to, że ono się wstawiało za swoimi uczniami i czeladnikami w cechu, jeśli oni byli właśnie źle traktowani przez mistrzów, więc skoro takie bractwo powstało, to mogłoby sugerować, że nie zawsze ten szacunek był takim podstawowym prawem, które rzeczywiście było stosowane. Teraz może o tym, jak w ogóle ta nauka wyglądała. No bo tak, nie było wtedy książek, czy tam w średniowieczu jeszcze. Książki, owszem, istniały, ale nie były popularne i nie były powszechnie dostępne. Później, po wynalezieniu już druku, te książki były, ale książek tematycznych, takich związanych z konkretnym zawodem i z jego nauką, albo nie było wcale, albo one były bardzo mało dokładne i mało dokładne to znaczy, że nie były zawarte w nich wszystkie te informacje, które były wymagane do wykonania w pełni jakiegoś elementu garderoby. To, co było w książkach, to na przykład ogólny zarys wykroju, albo to, jak wykrój należy rozłożyć na tkaninie, tak żeby zużyć jej jak najmniej i żeby się nic nie zmarnowało. Tkaniny były kiedyś drogie, więc to była akurat bardzo ważna cecha, jeżeli krawiec był oszczędny. No ale to, czego nie było, to na przykład detale dotyczące wykonania i szycia
I to są właśnie te elementy, które były nauczane przez mistrzów i których uczniowie się uczyli od swoich mistrzów w trakcie terminowania i potem w trakcie, kiedy byli czeladnikami. Nie były też w tych książkach zawarte jakieś szczegóły konstrukcji, więc to są wszystkie te rzeczy, które musiały być przekazywane z mistrza na ucznia. Do takich tajemnic zawodu krawieckiego należało również czy to zbieranie miary, czy na przykład to, w jaki sposób należało dobierać i w jaki sposób należało mocować elementy usztywnień do całego stroju, ponieważ one były dobierane w zależności od tego, jak dany strój miał wyglądać i z jakiej tkaniny był wykonany. Kolejne rzeczy to było to, w jaki sposób należało właśnie kroić tkaninę, jak układać te elementy na tkaninie, tak żeby właśnie jak najmniej jej zużyć i żeby być jak najbardziej oszczędnym. No i jeszcze kolejna rzecz, to są właśnie te techniki takie już ściśle krawieckie, czyli to właśnie dobieranie tych warstw spodnich, czy też tych warstw, które znajdowały się pomiędzy warstwą wierzchnią a podszewką. No i pikowanie, czyli łączenie tych warstw tkanin, nadawanie kształtu na różne sposoby, ponieważ po pierwsze nadawano kształt przy łączeniu tych elementów, przy łączeniu tkanin, ale nadawano też kształt danemu ubiorowi podczas prasowania. No więc te wszystkie rzeczy musiały zostać przekazane adeptowi krawiectwa przez właśnie mistrza. Ta nauka, taka podstawowa, trwała od 2 do 4 lat. Później odbywało się coś takiego jak akt wyzwolin i uczeń otrzymywał od mistrza list wyuczenia. Po tym czasie, przynajmniej dla cechu warszawskiego, ten uczeń nie pozostawał od razu czeladnikiem i on nie uczył się dalej u tego mistrza, tylko na około rok, na co najmniej rok, wyjeżdżał z Warszawy i albo wyjeżdżał do innych miast, które były również na terenie Polski, w obrębie Polski, albo wyjeżdżał do Niemiec, albo do Włoch. To były też bardzo popularne cele podróży tych już wyuczonych uczniów. Po tym czasie, kiedy on wracał do swojego pierwotnego miasta, to albo cech mu wskazywał nowego mistrza, u którego on się miał uczyć, albo on się uczył dalej u tego samego mistrza, u którego się uczył. I wtedy już był czeladnikiem. Nauka ta czeladnicza trwała rok i 6 tygodni. Po tym czasie, po tym roku i 6 tygodniach, czeladnik musiał zdać egzamin mistrzowski. I to też ten egzamin wcale nie był taką prostą sprawą, ponieważ tam wchodziły w to 3 kategorie ubiorów i każda z tych kategorii, w zależności od roku, tam na początku wieku było ich mniej, a pod koniec wieku było ich więcej, i tutaj mówię o XVIII wieku, każda z tych kategorii miała od prawie 10 do niemalże 30 elementów. Czyli to było od co najmniej 30 do około 90 elementów, które należało umieć po pierwsze wyrysować, a po drugie wykonać. Zasady, jakie obowiązywały podczas takiego egzaminu, też były całkiem ciekawe. I to nie było tak, jak możemy sobie teraz wyobrażać, że my teraz przychodzimy na egzamin, zdajemy, bye, jest wszystko okej i już można o tym zapomnieć. Wtedy było tak, przynajmniej na taki egzamin mistrzowski, że przychodził właśnie ten czeladnik, ten kandydat na mistrza i on stawał przed radą. Rada, która miała mu wydać werdykt, zbierała się kilka razy i to nie musiały być dni jakieś pod rząd, ale to było kilka takich zebrań. I podczas tych zebrań on wykonywał wyznaczone przez tą radę ubrania. Podczas wszystkich tych posiedzeń kandydat miał obowiązek zapewnić tym mistrzom, którzy go egzaminowali, wieczerzę, czyli po prostu kolację. Od ostatniej z tych kolacji mógł się wykupić, ale nie musiał, no bo ostatnia to była taka największa, to była ta taka główna wieczerza i tak dalej. Ale jeśli chodzi o to, w jaki sposób oceniano, i oceniano tak, żeby wymusić na mistrzach, którzy egzaminowali to, żeby oni dawali oceny sprawiedliwie. W cechu starano się zapobiegać temu, żeby mistrzowie, którzy egzaminowali, nie dawali złych ocen uczniom, którzy zasługiwali na oceny lepsze, no i też odwrotnie. Cechowi zależało na tym, żeby utrzymać wysoki poziom wykonania i szycia wśród mistrzów. W związku z tym ten, kto zganił dobre ubranie bądź pochwalił złe ubranie podczas takiego egzaminu, on też ponosił karę. I ta kara to była jakiś tam odpowiednik kary finansowej, bo on musiał coś tam włożyć do wspólnej puli.
No ale interesującym elementem jest to, w jaki sposób to było oceniane, czy ktoś zganił bądź pochwalił ubranie, którego nie powinien. Brano na koniec ten sumaryczny wynik, który otrzymywał ten kandydat i do tego wyniku porównywano wszystkie te wyniki, jakby oceny cząstkowe, które dali mistrzowie. No i wtedy, jeżeli się okazywało, że ktoś coś pochwalił, a nie powinien, no to dostawał karę, ale jeszcze lepsza rzecz jest taka, że jeżeli on zganił coś, co było dobre, to dostawał 2 razy większą karę. Tak się zastanawiam, dlaczego tak było, no ale prawdopodobnie dlatego, że cech nie chciał, żeby przypadkiem do cechu nie należeli dobrzy krawcy. To też było tak, że ta kariera w cechu to nie była jedyna możliwość, jaka stała przed tymi osobami. Tak naprawdę, jeżeli ktoś nie zdobył tytułu mistrza, a uważał, że ten tytuł mu się należy, czy że on po prostu powinien być mistrzem i on powinien do cechu należeć, no to po prostu miał kilka innych opcji do wyboru. No i tymi opcjami było po pierwsze to, że faktycznie on trafiał do tego cechu, on do cechu należał i po prostu wszedł sobie po tej drabinie kariery. Inną opcją było to, że zostawał czeladnikiem praktycznie do końca życia i nigdy nie zostawał mistrzem. Jeżeli był słaby i kilka razy podchodził do tego egzaminu i nie dał rady, no to po prostu zostawał czeladnikiem do końca życia. Ale były też przypadki, w których ci, czy to nawet mistrzowie, którzy gdzieś tam się pokłócili z cechem, czy czeladnicy, którzy nie zdali egzaminu, bo im tam nie poszło, oni mogli od cechu się oddzielić i stawali się tak zwanymi przeszkodnikami. Przeszkodnicy byli to krawcy, którzy nie należeli do cechu, ale szyli i sprzedawali też swoje te wyroby na zewnątrz. Inaczej nazywało się ich też partaczami. Była też jeszcze jedna sytuacja możliwa i to była sytuacja, w której dany czeladnik nie spełnił wszystkich stawianych przed nim wymagań. I on wtedy, owszem, zostawał mistrzem, ale był tak zwanym mistrzem wstępnym. Z tym się wiązały pewne ograniczenia, no bo on tam nie we wszystkich zgromadzeniach cechu brał udział, nie zawsze miał głos i tak dalej, więc nie była to zbyt komfortowa sytuacja, więc nie ma się co dziwić, że część z tych osób po prostu z cechu odchodziła i decydowała się działać samodzielnie. Jeśli chodzi o to, jak wyglądał ten proces szycia, no to przede wszystkim, tutaj mówimy teraz o XVII-XVIII wieku, kiedy jeszcze nie było maszyn, bo maszyny do szycia weszły dopiero w połowie wieku XIX, tak do powszechnego użycia. Tkanina wierzchnia, czyli ta tkanina, która była używana na zewnętrzną część wyrobu, ona była powierzana krawcowi przez klienta. Co to znaczyło? Po prostu krawiec otrzymywał od klienta tkaninę, którą ten klient sobie wybrał w innym sklepie. To było pozytywne z 2 powodów. Po pierwsze, dlatego, że krawiec nie musiał posiadać jakiegoś bardzo dużego zapasu tkanin i nie ryzykował tym, że te tkaniny mu zostaną i nikt nie będzie z nich chciał i że po prostu zmarnują się. A druga sprawa to też była taka, i to była korzyść dla klienta z kolei, że ten klient miał większy wybór i nie ryzykował tego, że krawiec sztucznie będzie zawyżał ceny pewnych tkanin. Mógł sobie też wybrać to, co chciał, mógł przynieść to, co chciał, i sytuacja win-win po prostu. Kolejna sprawa jest taka, że tkaniny były drogie, więc zużywano je zawsze do samego końca, tak maksymalnie jak tylko się dało. I to prowadziło również do tego, że w pewnych miejscach, zwykle to były po prostu te mniej widoczne, mniej wyeksponowane części danego wyrobu, w tych pewnych miejscach stosowano coś takiego jak sztukowanie. Sztukowanie to było utworzenie danego elementu wykroju, czyli na przykład rękawa, z więcej niż jednego elementu tkaniny i wtedy w niektórych miejscach właśnie ujawniały się te dodatkowe szwy i one były widoczne i da się je zauważyć na zachowanych historycznych elementach odzieży. Techniki, które były stosowane w związku z tym, że oczywiście maszyn nie było, to były to techniki szycia ręcznego i większość z tych technik, często w tej samej, ale czasem w odrobinę zmienionej formie, zachowała się w krawiectwie ciężkim, czyli krawiectwie tym takim, można powiedzieć po prostu męskim, albo związanym z tymi elementami, które są podobne do elementów odzieży męskiej, czyli na przykład damskie żakiety albo damskie płaszcze również, oraz w
krawiectwie wysokim, czyli z francuskiego haute couture. Na koniec jeszcze taka ciekawostka, bo powoli już faktycznie będę kończyła. Jeżeli chcesz, żebym jakieś tematy poszerzyła w następnych odcinkach, to dawaj znać, ponieważ pewne tematy rzeczywiście mam możliwość rozszerzyć, ale jeśli chodzi o krawców, no to oni w pewnym okresie byli jednymi z najbardziej zamożnych rzemieślników i na przykład w Warszawie taki krawiec w XVIII wieku, no on mógł posiadać co najmniej jedną, a może nawet kilka kamienic, a kamienice, jak to nieruchomości, no one tanie raczej nie były. Podobnie jak jest teraz, że są sklepy, w których ubranie kosztuje bardzo dużo, tak, kiedyś też były, a inne są takie, w których kosztuje mało, to kiedyś też byli krawcy, którzy dedykowali swoje usługi osobom bardziej i byli tacy, którzy dedykowali swoje usługi osobom mniej zamożnym. I to po pierwsze wiązało się z tym, w jakich oni byli dzielnicach i w jakich miastach, czy w dużym mieście, czy w małym miasteczku szyli. No i na dzisiaj to już będzie faktycznie wszystko. Jak masz jakieś pytania, to koniecznie dawaj znać, odzywaj się w mediach społecznościowych. Jak Ci się podobało, no to polub wideo, subskrybuj kanał. No i oczywiście, jak tylko masz taką możliwość i wiesz, że ktoś inny też jest zainteresowany tym tematem, no to koniecznie podziel się tym odcinkiem, żeby on też mógł się z nim zapoznać. Dziękuję Ci i do zobaczenia w następnym tygodniu. Muzyka to Overture Aleksandra Nakarada.